Hej, hej, witaj serdecznie na moim kanale Polka w Ameryce. W tym odcinku z serii Statystka w Ameryce będę odpowiadać na Wasze pytania dotyczące mojej pracy właśnie na planach filmowych. Pójdziemy sobie na spacer tutaj w północnym Manhattanie. Tam za tymi drzewami kiedyś mieszkałam, wynajmowałam pokój, miałam piękny widok, ale na koniec mnie mój właściciel, mój landlord mnie oszukał na $600 i ukradł mi pieniądze. Ale zostawmy to w przeszłości, nieważne. Zaczynam w takim razie odpowiadać na Wasze pytania dotyczące właśnie pracy na planach filmowych. Zapraszam serdecznie na ten odcinek. Statystka w Ameryce. Znam tą okolicę dobrze, będę Was tutaj oprowadzać po północnym Manhattanie w Washington Heights. Mieszkam tutaj wciąż, ale trochę bardziej na południe, a teraz jesteśmy na wysokości 184 ulicy aż. No i będę właśnie odpowiadać na Wasze pytania dotyczące mojej pracy na planach filmowych, no i generalnie pracy na planach filmowych. Założę sobie okularki, bo słońce tutaj bardzo daje. I zacznę od pierwszego pytania, które praktycznie najczęściej się pojawia, jeśli zadajecie właśnie pytania na temat pracy na planach filmowych. To jest pytanie, czy potrzebne są dokumenty, żeby dostać taką pracę. I odpowiedź brzmi i tak, i nie. To znaczy, jest taki sygnał jakby, tak między słowami powiedziane, że dana firma, dana praca, dany sklep czy dana produkcja filmowa, bo to dotyczy wszelkiej pracy w USA, pozwolą na zatrudnienie osoby, która nie ma papierów. I to jest bardzo, bardzo prosto zobaczyć, która praca przyjmie osobę bez papierów. Mianowicie jest napisane, że płacimy cash, czyli że gotówka. To tak naprawdę jest takie ciche hasło świadczące o tym, że te osoby tutaj są otwarte do właśnie... Słuchajcie, no, Nowy Jork, pan sobie właśnie sika. Tak, także tak właśnie jest w Nowym Jorku, że tutaj pan za mną sobie sika, jak gdyby nigdy nic. No, fajnie zaczynam odcinek od sikania. No dobra, jeśli jest napisane, że płacimy cash, to znaczy, że zatrudnią też osoby, które nie mają papierów. I taka stronka internetowa, gdzie najlepiej szukać pracy na planach filmowych, gdzie też mogą się pojawić właśnie ogłoszenia, że płacimy cash, to jest backstage.com. Tam jak chcecie spróbować po raz pierwszy, to tam sobie idźcie. I właśnie kolejne pytanie, jedno też z najczęściej zadawanych pytań było, jak zacząć i gdzie szukać pracy? I na te pytania odpowiadam Wam w odcinku, który już miałam na kanale w zeszłym roku, na temat właśnie rozpoczęcia pracy na planach filmowych. Jak rozpocząć taką pracę, jak dostać taką pracę. Także zapraszam Was tam, jeśli to jest Wasze główne pytanie, że chcecie się dowiedzieć po prostu, jak zacząć. Od razu tutaj zaznaczę, że jeśli oglądacie ten odcinek i podoba Wam się moja energia, podoba Wam się to, że chodzę po Nowym Jorku i podoba Wam się to, że gadam o pracy na planach filmowych, koniecznie subskrybujcie mój kanał, napiszcie komentarz, podzielcie się moim kanałem ze swoimi znajomymi na swoich social mediach. To dzięki Wam tutaj wciąż jestem po 2 latach i Wy jesteście moją motywacją do nagrywania kolejnych odcinków. I podtrzymujecie mnie po prostu, dzięki Wam mam ten kanał, także dziękuję Wam bardzo. Niestety aż 80% osób, które oglądają mój kanał, nie są w ogóle zasubskrybowane. Także jeśli jesteś jedną z tych osób, które oglądają w tym momencie ten content i nie jesteś zasubskrybowany, to proszę Cię, pomóż mi i mojemu algorytmowi. Dziękuję Ci bardzo z góry. Kolejne pytanie było, jak to się w ogóle zaczęło, czyli jak to się stało, że zaczęłaś w ogóle pracę na planach filmowych. Wiecie co, to ja najpierw pracowałam od 16 roku życia jako modelka i zawsze mnie w sumie ciągnęło do pracy przed kamerą. Jako dziecko występowałam w jakichś teatrzykach przedszkolnych nawet. Później bardziej się skupiłam na nauce języka angielskiego. Nie studiowałam nigdy jakby tego aktorstwa. Nie uczyłam się nigdy, jak być aktorem. Mam dobrą mimikę twarzy i mam bardzo szeroki wachlarz
mimiczny, jeśli chodzi o to, co tu się dzieje, a to ze względu na modeling, na lata modelingu, także to mnie, poza tym też jestem taką osobą, która jak coś myśli, to od razu widać to po niej, nie potrafię kłamać, znaczy potrafię kłamać, bardzo dobrze kłamię, ale nie lubię kłamać i nie kłamię na co dzień i wolę być właśnie szczera, od razu widać zresztą na mojej twarzy, jeśli coś mi się nie podoba, jeśli coś nie halo, więc zawsze ta twarz jakby moja była plastyczna. Natomiast jeśli chodzi o pierwszą pracę, jaką miałam na amerykańskim planie filmowym, to miałam niedawno odcinek na ten temat, także zachęcam Was do tego, żebyście sobie obejrzeli ten odcinek, bo jest też bardzo przyjemny, też sobie chodzimy właśnie po Nowym Jorku. I był to odcinek o mojej pierwszej pracy w filmie Woody Allena. Jako modelka mnie zatrudnili, ale liczy się jako pierwszy jakby film i pierwszy raz zobaczyłam, jak fajnie jest pracować przed kamerą, jak bardzo mi się to spodobało i po prostu połknęłam już tego bakcyla. Także jak chcecie sobie zobaczyć te moje początki, posłuchać o tym, jak to było za pierwszym razem, to zapraszam Was na ten odcinek o Woody Allenie. Kolejne pytanie to, gdzie Cię można zobaczyć, czyli gdzie mnie można zobaczyć. Generalnie wszędzie, w sensie wszystko, co jest kręcone w Nowym Jorku, to na, nie wiem, 80-70% wzięłam w tym udział. Wszystkie filmy i seriale w ostatnich 6 latach, które były kręcone w Nowym Jorku, możliwe, że pracowałam na ich planie. Natomiast nie wszędzie, wiadomo, można mnie zobaczyć. Czasem się pracuje jako statysta i się przechodzi przez ulicę gdzieś bardzo, bardzo w oddali, nic nie widać, prawda? Także to nie jest tak, że za każdym razem jak gdzieś pracuję, to zaraz mnie musi być widać, wiadomo, fajnie by było, ale nie zawsze tak jest. Te takie show, które są najwięcej kręcone w Nowym Jorku, to Blacklist, Law and Order, tutaj Gotham było kręcone, to są te takie Blue Bloods, to są te takie show, które tutaj były i są kręcone. Także jak już teraz wiecie po prostu, jak wyglądam, to będziecie mnie rozpoznawać, o może tak powiem, bo ciężko po prostu wymienić, gdzie mnie można zobaczyć, w którym miejscu mnie faktycznie widać, a jeśli chodzi o takie większe rólki, albo jakieś takie większe przygody, powiedzmy, z pracy na planach filmowych, to już trzeba zasubskrybować mój kanał i czekać, bo mam pełno jeszcze opowieści w rękawie, którymi będę sypać w kolejnych odcinkach. Także koniecznie trzeba zasubskrybować ten kanał i czekać po prostu na kolejne odcinki. Co jest najcięższe w byciu statystą, aktorem tutaj w USA? Prawdopodobnie znalezienie agenta. Nie jest to zupełnie proste, wręcz jest to graniczy z cudem, bo mamy tutaj 50 000 aktorów w samym Nowym Jorku, a po prostu agentów jest ile? 100 może? Także, sorry, tutaj są jakieś chaosy, jak to zazwyczaj bywa. Idę właśnie sobie tutaj ulicą. Idę dalej. To tak, przede wszystkim właśnie najcięższe jest znalezienie agenta. To graniczy po prostu z cudem. Kolejną ciężką rzeczą, jaka jest w tej pracy, to systematyczność. W sensie to nie jest tak, że cały rok mogę pracować praktycznie codziennie. Zdarzają się takie miesiące, że faktycznie jeśli chcę pracować na planie filmowym, to mogę pracować codziennie. W wakacje na przykład, sierpień, wrzesień to są bardzo fajne miesiące do pracy. Luty, marzec, ponieważ wtedy jest pilot season, czyli kręcą piloty, pierwsze odcinki nowych seriali i zastanawiają się, czy to się sprzeda, czy ludziom się spodoba. Systematyczność też jest właśnie problemem w tej pracy. Zarobki nie są problemem, bo jeśli faktycznie się pracuje wystarczająco, to w porządku się zarabia. Ja często potrafię zarobić, pracując na planie, więcej niż, nawet nie często, a bardzo często zarobię taką pracą więcej niż koleżanki, które pracują w biurze na co dzień, tak? Także też są zalety takiej pracy tutaj w USA. Do tego jest fajnie, że ma się całkowitą kontrolę nad swoim harmonogramem pracy. To jest olbrzymi atut. Mogę brać sobie tyle dni wolnego, ile mi się to podoba, a jak pójdziesz pracować do biura, to ledwo co dostajesz. No ale pytanie było o najcięższe w tej pracy. Jeszcze ciężkie
to już jest taki aspekt dosłownie praktyczny w samej pracy statysty. Najcięższe jest udawanie, że się je. Jak widzicie na przykład jakąś restaurację w filmie, to zwróćcie uwagę, że ci ludzie wokół albo tylko jedzą i gmerają tym widelcem w swoim jedzeniu, albo często też na przykład pusty widelec kładą do ust. Żeby była ciągłość sceny, to nie możemy jeść tego jedzenia. Także, czekajcie, akurat teraz tu przechodzę koło strasznie głośnego miejsca, bo jestem przy wjeździe na most, także zaraz dokończę to, co miałam powiedzieć. Także tak, udawanie, że się je, jest ciężkie, to na pewno. Udawanie, że się z kimś rozmawia, też jest ciężkie. Ciężkie też jest siedzenie właśnie cicho, bo trzeba być bardzo cicho na planie filmowym, więc to nie jest wcale takie proste, jakby się mogło wydawać, zwłaszcza jak okaże się, że jakichś znajomych w pracy spotkam, to trzeba naprawdę uważać, bo produkcja może Ci często zwracać po prostu uwagę. Ja to też jestem gaduła, także dobrze, że tutaj nikt mnie jeszcze z planu nie wyrzucił za moje gadanie. Kolejne pytanie, jakie ktoś mi zadał, to jak wygląda taka emerytura związkowców, czy można ją przenieść, uczestnictwo z UK do USA i jakie warunki należy spełnić. Jeśli chodzi o emeryturę, w odcinku o związkach zawodowych, których jestem członkiem, opowiadałam w zeszłym roku, też na jesień właśnie, z przepięknej okolicy Park Slope, także Prospect Park tam w okolicach. Jak będziecie chcieli też sobie coś obejrzeć, chcecie posłuchać o tych związkach zawodowych, to jak najbardziej zapraszam na ten odcinek. Natomiast jeśli chodzi właśnie o tą emeryturę, to żeby ją dostać, trzeba było przepracować 5 lat z rzędu i określoną kwotę zarabiać i określoną liczbę dni przepracować na planie. To było, kwota to chyba jest $25,000, a dni to jest 100 dni zdjęciowych w ciągu właśnie roku. Także przez 5 lat z rzędu po prostu udawało mi się to osiągać, z małym wyjątkiem, bo rok covidowy został jakby wybaczony nam, bo przerwali pracę w marcu, a otworzyli dopiero chyba jakoś w listopadzie. Także mieliśmy cały rok praktycznie bez pracy, dlatego ten rok pozwolili mieć nam takie gap year, czyli rok takiej przerwy. I nie wiem, czy można przenieść uczestnictwo z UK do USA, bo wydaje mi się, że SAG-AFTRA to jest, słuchajcie, amerykański związek zawodowy, więc nie sądzę, żeby się dało przenieść takie emerytury. Tyle jeśli o to chodzi, bo po prostu się nie orientuję, jak w Wielkiej Brytanii to wygląda. Jak ktoś z Was oglądających mieszkacie w Wielkiej Brytanii i macie ochotę zostawić komentarz, żeby napisać, jak wygląda taka praca na planach filmowych albo taka emerytura, czy dostaje się coś takiego tam, czy są też związki zawodowe, aktorskie, koniecznie dajcie znać po prostu z ciekawości. Było jedno takie pytanie, słuchajcie, z kim się najtrudniej pracuje? Może nie najtrudniej, ale taką osobą, która wszystkich zaskoczyła tym, jaka była, nawet nie chcę tego nazwać niemiła, po prostu jaka była niedostępna dla wszystkich. O, może tak. Osoba, która przychodzi po prostu na ostatni moment, tuż przed kręceniem swojej sceny, nie wchodziła specjalnie w interakcję ze swoimi innymi osobami, które z nią są w scenie, i była taka bardzo na dystans i bardzo wysoko nosiła swoją głowę, może tak powiem, to była Jennifer Lopez. A pracowałam z nią na 3 planach, na jednego serialu i 2 filmowych. I za każdym razem było to samo, także nie sądzę, że to był przypadek, że tylko ten jeden dzień taki był, bo po prostu 3 oddzielne razy z nią pracowałam.
Może nie, że najtrudniej się z nią pracowało, bo my jako statyści jakby nie pracujemy, tak wiecie, bezpośrednio z tą osobą, tak? Natomiast widać było ewidentnie, że gwiazda, no. Kolejne pytanie brzmi, czy da się awansować ze statysty na epizod lub rolę drugoplanową? I czy żeby coś zagrać wymagają dowodów na ukończenie jakichś uczelni aktorskich? Dowodów nie wymagają absolutnie. I tak da się awansować ze statysty na aktora drugoplanowego, na rolę drugoplanową. I wydarzyło się to zresztą mi w czasie pracy, także jak jeszcze nie widzieliście tego odcinka, w którym opowiadam o mojej pracy z Renée Zellweger i Sarą Jessica Parker, to będzie to kolejny odcinek, do którego Was poślę, bo odpowiada on właśnie na to pytanie, czy da się dostać pracę? Da się. Da się. Jest to przemiłe uczucie i ekstaza, jeśli przyjeżdżasz do pracy z myślą, że zarobisz $200, a wychodzisz z pracy wiedząc, że będzie kilka tysięcy na koncie i samo to takie spełnienie i takie poczucie wykorzystania jakby swojej szansy, swojego potencjału, bycia zauważonym, bycia docenionym, bycia wykorzystanym w tej produkcji, jakby wniosło się coś więcej niż tylko statystowanie. Także da się i mi się wydarzyło parę razy już. Ten najprzyjemniejszy raz to właśnie z Sarą Jessica Parker i z Renée Zellweger. Koniecznie zobaczcie sobie ten odcinek, bo też po pięknym miejscu chodzę, zabieram Was na spacer. Kolejne pytanie dotyczy zarobków właśnie, czy da się z tego wyżyć, ile się zarabia, czy są nadgodziny. Na te wszystkie pytania odpowiadam też w tym odcinku na temat związków zawodowych, bo było inaczej, jak pracowałam jako bezzwiązkowiec, a jest teraz zupełnie inaczej, kiedy już jestem częścią związków zawodowych. Jeśli chodzi o zdjęcie headshot, kolejne pytanie, czy to musi być profesjonalne zdjęcie, czy może być takie zdjęcie zrobione gdzieś w domu? Najważniejsze jest to, żeby to nie był selfik. Ważne jest to, by ktoś to zdjęcie zrobił, by nie mieć żadnych okularów, tak jak ja mam na sobie, żadnych okularów, prosto się patrzeć w kamerę. Najczęściej lubią zdjęcia z uśmiechem, jeśli chodzi o takie reklamowe rzeczy, a z lekkim, malutkim uśmiechem albo z taką tajemniczością w oczach, to jeśli startujecie właśnie na przykład na film. W domu raczej nie. Lepiej, żeby zrobić sobie nawet telefonem, ale żeby ktoś Wam zrobił, żeby zrobić portrait mode, żeby twarz była wyostrzona, bez żadnych kapeluszy, okularów, tak? Z lekkim uśmiechem i żeby tło było zamazane. Wtedy najlepsze zdjęcia można zrobić i nie trzeba zatrudniać zaraz jakiegoś nie wiadomo jakiego specjalisty. Można po prostu poprosić koleżankę, tak naprawdę koleżanka Wam może takie zdjęcie zrobić. Kolejne pytanie. Czy na planach odróżnia się epizodystę od aktora? Tak, odróżnia się, w sensie nie mamy oddzielne pomieszczenia, inaczej w innych miejscach jemy lunch. Zdarzyło mi się 2 razy jakby jeść lunch przy jednej z głównych gwiazd, typu Sigourney Weaver. Jadłam z nią przy tym samym stoliku praktycznie, także ale to nie jest to częste, raczej właśnie się nas separuje, trzyma się nas zupełnie oddzielnie od tamtych ludzi. Kolejne pytanie odnośnie Me Too, mianowicie czy Tobie się zdarzyło już powiedzieć nie na planie? Wiecie co? Te historie Me Too, ja mam jedną tak naprawdę historię taką standardową z Me Too, ale wydarzyła się ona za czasów modelingu. Jeśli chodzi o aktorstwo, to nie miałam akurat teraz, biją dzwony. Wiecie co, akurat jeśli chodzi o pracę na planach filmowych, to nie miałam żadnej takiej sytuacji, bo wiecie, bo ja pracuję tak de facto na planach filmowych teraz, kiedy jestem w USA. A w USA są takie prawa i tak działa tutaj sądownictwo i generalnie prawa człowieka, prawda, prawa pracy, że jakby coś było nie halo, jakby ktoś zrobił jakąś taką właśnie niemoralną, o tutaj jakie pani fajne empanady sprzedaje, bo jesteśmy w latynoskiej dzielnicy, jakby zrobił ktoś taką niemoralną propozycję albo komentarz, to wystarczy tak naprawdę jeden telefon mój z moich związków zawodowych. Także nikt po prostu nie odważyłby się tu, nie dość, że Stany Zjednoczone, to jeszcze jestem członkiem związków zawodowych, więc mam podwójne plecy. Mam plecy państwa amerykańskiego ogółem, ale też mam plecy moich związków.
Także niemoralnych propozycji akurat na planach filmowych na szczęście nie miałam póki co. Kolejne bardzo ciekawe w sumie pytanie, podoba mi się to pytanie. Jakiej roli nie dostałaś? Powiedz o jakichś rolach, których nie dostałaś, czyli gdzieś tam został jakiś po latach niedosyt, albo wręcz przeciwnie, szczęście, że się tej roli nie wzięło albo nie dostało. Taką rolą w Polsce, słuchajcie, była Rulka, bo ja zawsze miałam taki smyk, czekajcie, no jestem. W Polsce miałam taką sytuację, bo ja zawsze miałam właśnie taką, głośno pani latynoska rozmawia przez telefon. Uwielbiam Nowy Jork, naprawdę, to jest niesamowite miejsce, jedyne w swoim rodzaju, no, taki Babilon, nagromadzenie po prostu wszystkich z każdego zakątka świata, fascynujące. No w każdym razie, taką pierwszą rolą, którą pamiętam, że chciałam dostać, ale inaczej, dostałabym, gdybym się zgodziła, ale się nie zgodziłam. Nie zgodziłam się dlatego, że w scenariuszu 13 razy musiałabym pokazać cycki. A miałam 21 czy 20 lat, mieszkałam w Polsce, byłam modelką i stwierdziłam, że nie chcę pokazywać cycków, więc nie wzięłam tej roli. A to była główna rola i chcieli właśnie modelkę, żeby miała szczupłe ciało. Tylko właśnie ja się nie czułam jakby komfortowo z tym pokazywaniem swojego ciała, jeszcze tam studiując, wiadomo, mieszkając w Polsce, to też jest inaczej niż tutaj. Więc tego nie zrobiłam i wiecie, co się okazało? Całe szczęście, że tego nie zrobiłam, bo się okazało, że to była włoska produkcja kręcąca swój film w Polsce i się okazało, że zawinęli wszystko w połowie kręcenia i uciekli. I wszyscy ludzie, Polacy, którzy pracowali na tym planie filmowym, uwaga, nie zapłacono im. Także niestety, ale wszyscy, którzy jakikolwiek w ogóle, cokolwiek robili na tym planie filmowym, obudzili się po prostu z ręką w nocniku, po miesiącu czy tam 2 miesiącach pracy, nic nie zostało im zapłacone i ślad zaginął po tych producentach całych. Także chyba jednak dobrze się stało, że nie wzięłam tej pracy, że kazali te cycki pokazywać, bo jeszcze bym wzięła i byłabym stratna. Swój czas po prostu straciłabym na tym. A druga taka praca, której nie dostałam tutaj, a którą myślałam, że dostanę, a jednak się nie udało, szukali Polki do dawania ogłoszeń w autobusie po polsku. Kolejna stacja, Greenpoint. Wiecie, na tej zasadzie. I myślałam, że kurczę, fajne, wysłałam im tam audio i tak dalej, ale widocznie znaleźli Polkę o lepszym głosie, bardziej autobusowym niż mój widocznie. Nie wiem, czy coś takiego istnieje jak autobusowy głos, ale wiecie, o co mi chodzi. Szkoda mi było, bo już się przez chwilę jarałam przy tych castingach, przy wysyłaniu tych taśm, przy gadaniu z agentem, już się cieszyłam, że a nuż się uda, że będę w autobusie, będzie mój głos brylować. To by było w sumie fajne, no ale się nie udało, więc nieważne. Ale tak, są prace przez lata, ja już to robię, wiecie, na planach filmowych pracuję w Stanach tutaj od 6 lat, a wcześniej jako modelka to już pracuję, słuchajcie, 20 lat jako modelka. Także w międzyczasie już wiele razy było tak, że jakiejś pracy nie dostałam i było mi przykro, ale też zdarzyło się tak, że nie wzięłam jakichś prac i się okazało, że miałam dobrą intuicję, że ich nie wzięłam. Tak jak w wypadku właśnie tego filmu Włochów, co kręcili w Polsce, jak byłam młoda. Akurat teraz przechodzę koło takiego tutaj bazarku ulicznego. Wystawiają się tutaj czasem jakieś takie, wiadomo, używane pierdółki. I chciałam ostatnie pytanie tutaj, odpowiedzieć na ostatnie pytanie, jakie mam przewidziane na dzisiejszy odcinek. Mianowicie pytanie brzmiało, czy jak się teraz pracuje na planach, czy dalej trzeba robić testy COVID, czy dalej się nosi maski? I odpowiedź wynosi tak, tak, tak. Cały czas musimy robić testy na COVID. Mam płacone 100 za taki test, pojawiam się na teście, robią mi szybko test, w 2 godzinki z głowy i dostaję za to 100. No i na planie oczywiście trzeba nosić maski, dalej jest social distancing, czyli
zatrzymanie jakiejś tam bezpiecznej odległości między ludźmi. Widzicie, ja na przykład te wszystkie pojęcia typu social distancing i tak dalej, to ja je znam tutaj ze Stanów, bo nie było mnie w Polsce w czasie pandemii, więc nie wiem, jak wy to nazywaliście, dystans, bezpieczny dystans, nie wiem. No i w każdym razie wszystkie te zasady są dalej na planie. Gorzej się pracuje po prostu na planach z tymi wszystkimi zasadami. Wszystko zawsze wydaje dźwięki, nawet ciężarówki, nie? Wszystko jest takie głośne, że już kończę ten odcinek. Natomiast właśnie jest dalej tak samo. Ciężej się o wiele pracuje na planie wciąż niż przed pandemią, także ja będę się zresztą prawdopodobnie wyprowadzać z Nowego Jorku w przyszłym roku, także już nie będę wykonywać tej pracy, ale znajdę dla siebie coś innego, coś nowego, jak to ja, jak kot zawsze spadnę na 4 łapy. Mam jeszcze z 15 pytań od Was, no ale nie jestem w stanie odpowiedzieć teraz na wszystko. Żegnam się już tutaj z Wami i myślę, że to będzie pierwsza część z 2 Q&A, pytania i odpowiedzi, bo właśnie mam kilka tych pytań, które mi zostały. Teraz idę obok takich zapachów, słuchajcie, chyba zaraz tam wrócę, coś sobie kupię, bo tak mięskiem mi fajnie teraz zapachniało. No nic, do zobaczenia w kolejnych odcinkach na moim kanale. Upewnij się, że subskrybujesz mój kanał, bo jeszcze raz powtórzę, że 80% osób, które oglądają mój kanał, nie są zasubskrybowane, a bardzo by to pomogło mojemu algorytmowi i mojemu kanałowi, także będę bardzo wdzięczna za jakąkolwiek pomoc. Myślę, że za 2-3 tygodnie wrzucę drugą część tego Q&A, gdzie odpowiem na kolejne pytania dotyczące tego typu pracy. Na razie, hej!